Cześć, witajcie na kanale Archeolodzy HiFi. Dzisiaj następny odcinek z cyklu Archeologia Żywa, tak zwany rozpaki. Nawet nie odcinek. Nawet Zobaczymy, jak to pomontujemy. Dzisiaj będzie paczuszka, jedna tylko. zobaczymy co to jest, bo ja na żywo tego, jak widać, nie widziałem. No. Co jest napisane? Gramofon Technics, ale to nie jest Gramofon Technics. Zobacz, jak tajemniczo opisane. Ja tak mam. No, może jeszcze pokażemy jedną rzecz. Czy może przerywnik pokażemy, co jeszcze tutaj wróciło do nas od serwisu? No dobra, za chwilkę. Sorry, nie wiem, czy chcecie to oglądać, ale A, już. Wychodzą się wzmocnienia. Ja sobie tylko paluchów nie pociął. no to by było ciekawe. Okej. Mamy. Paragon out. Dasz radę? Wiesz co, ja ten nóż Bez noża. schowam, bo z tym nożem to ja sobie coś zrobię. No to było ciekawe. Te kable są? No. Kable do kieszeni? Może tak, tutaj jest front, widzę, tu jest tył chyba. Tak trochę niebezpieczne. Sorry za ujęcie kartonów. Także jeszcze nóż będzie mi potrzebny. Ładnie Delikatne cięcie, Ładnie. żeby nie przeciąć. Darek, ja aż taki wysoki nie jestem. No dobra. To tak, O. apetit. Będzie No w sumie fajnie. tak, archeologia żywa się zastanowić. No tak. Pokażemy zaraz, co będzie bohaterem odcinka. Znaczy to nie będą bohaterowie odcinka, bo te kolumny, jakbym powiedział, że tą sumację, czy ktoś był wierzył, myślisz? Że co? Że tą sumację, wiesz? Ktoś był wierzył? No już w tej chwili chyba nie. No. O, tak. Warto spróbować. Darek, weź wiedzieć, że ja naprawdę nie jestem aż taki wysoki. No to miej litość, proszę cię. Coś tu odstaje. A nie, to jest taki Mam design. Taki design, dokładnie. To czekajcie, wiecie co, ja to ściągnę. No. Ja to ściągnę. O. Dodam na bok, bo... Bo druga jest taka sama, więc Nie ma co pokazywać. nie ma co. O Boże, aż się zatrząsłem. Dobra. Dobra, Zawsze jakaś fizyczna robota. tak jest. Jamo CBR 903 udało się kupić. Tu mamy dwa potencjometry. Właśnie tak muszę Bardzo fajne. Ej, to się wciska. Tak, to się wciska i wyciska, żebyś mógł sobie pokręcić. Okej, dobra. Pokręcić jest zawsze fajnie. Diody są. No, Teraz spójrzcie. tak też myślałem, że będzie po wysyłce. To już mam taki unboxing totalnie, będzie zabawa. No, ciągnij go. Wyjmiesz? Wyjmę. To jest stalowy. Aha, no mówię, to będzie zabawa. Tak. Dla odważnych świat należy. Ja z tej strony przejdę, zobaczę co tu się... Mamy kopułeczkę wysokotonową ładną, średniak ładny, niski, no widział lepsze czasy. No i opisz. Co to jest? Bo spójrzcie. Co to jest? No właśnie. Spójrzcie. Jest pierścień. To jest pierścień. No, ale go na no. płasko, nic mu nie będzie chyba ten gość. Na płasko? Ale nie, już dajmy mu spokój. No i tak będzie trzeba totalnie. Jest zmęczony. No tak, cały myk polega na tym, że tutaj powinny być jeszcze takie gumowe uchwyty. Były się zmyły, więc będzie naprawdę trochę roboty przy tym. Natomiast tutaj Wiecie co? Nawet nie uchwyty, tu powinny być takie dystanse. albo dystanse. Dystanse plastikowe, tak. I to trzeba będzie wszystko chyba na drukarce 3D. Obawiam się nowe dorobić, jeśli będzie Grzechu chciał na tym grać, a pewnie będzie szybciej. Będę. No chodzi o to, że tutaj w tych kolumnach Bass Reflex jest na około tutaj tego głośnika de facto. Tak. Głośnik jest osadzony wewnątrz Bass Reflexu. Taka ciekawostka. Kolumny bardzo rzadko spotykane. Z tego co sprawdzam. Były tam jakieś parę lat temu, być może gdzieś tam za granicą jeszcze są. Ale ogólnie no, żeby to kupić, to trzeba mieć szczęście, no mi się udało. Jeszcze do środka byśmy zajrzeli, ale zwrotnica jest. to dobrze świadczy, że jest zwrotnica. Dwie cewki powietrzne i cholera więcej widać. Ale to przy okazji, jak już będą odsłuchy tych kolumn, myślę, że zobaczymy. To jeszcze ciekawostka. Diody są. Przesterowanie, tak? Przesterowanie. Coś tam. Tak. No, przesterowania. Tutaj jedna, tutaj druga i
powiedzmy, i nazwijmy to osobny potencjometr do każdego. Tak? No, więc Żeby lotnica na pewno idzie tu, jeszcze tutaj coś pewnie jest od góry. Będzie trzeba odnowić, przejdzie przez spa, no ale ogólnie mega ciekawa rzecz. Ale tu jeszcze coś powiem, jeszcze coś wam pokażę na chwilę, bo gdyby ktoś pomyślał, że to są złomy i tu jest składowisko złomów, to tak nie jest. Poczekaj, Czekam. ja coś przyniosę, to chyba dobrze oglądam, tak? Co? To są Jenseny. Kilka odcinków temu do tyłu pokazywaliśmy kolumny Jensena. One też były równie dojechane jak te. Na 3 głośniki niskotonowe. I tutaj właśnie dzisiaj już przyjechały całkowicie odnowione. Pozostaje je wsadzenie do Obudów. obudów. Włożenie. Tak, tak. Wsadzić to można sobie. No, można, tak. Jenseny są dość specyficzne, jak obrócisz. Tak a propos, tutaj praktycznie wszystkie z tej samej fabryki. One mają tak. taką wypustkę. Jakbyście kiedyś sprawdzali Jensena albo podobne, to mają właśnie taką wypustkę tutaj na środku magnesu. No, Także te za jakiś czas też wrócą do żywych. tak. No myślę, że tak. Jeszcze przegląd przejdą elektronik, podejrzewam. Jeden będzie do wymiany. No i jeszcze możemy pokazać tamto, Darku. Ja trochę poproszę o to, żebyś był nosicielem. No połóż na tej kolumnie już nic nie zaszkodzi, no. O. Ale to chcesz, żeby to Nie. rozpakować? Tam to, co było na pudełeczku, przepraszam. A, to co było na pudełeczku. Tak, pokażemy tutaj. Pozdrowienia dla Marka z Krakowa, który tutaj ogarnął nam to maleństwo. Telefunken 201. Proszę, wyjątkowo szpetny ten amplituner jest, jak jest niewłączony, bo tak jak się już zapali, to już jest ładnie. To opus, pierwszy opus, który jest krzemowy. Bo wcześniej miał opusy te takie 24, 30, 25, 50. On designem, powiem wam, jako że jest to sprzęt niemiecki, ja widzę, że tutaj był ten sam projektant, chyba co robił pudło w Panzer 4 albo w Tygrysie 1. No, Tu jest tyle kantów, aczkolwiek kanty mi się podobają, ale tu jest tych kantów, no, to jest sporo, opór. tak. Tak. Szczególnie na front panelu te wszystkie przyciski. będziemy zaraz słuchać. Tutaj już chyba zdradzimy, co będzie, że tak powiem, meritum tego odcinka, bo to tutaj jest przystawka, że tak powiem. Kolumny. No pokażesz może? Czy nie? No bo dobra, będzie widać pewnie na miniaturce to. Tak, to zobaczycie. Dokładnie, więc za chwilę po prostu bierzemy się do roboty. A to taka przystawka, co będzie w następnym odcinku za dłuższy czas. Po prostu. Jeszcze zbliżenie latarka. Robimy dokrętkę. Żeby nie było, drugą rozpakowaliśmy, bo to musiało być rozpakowane. Jeszcze chciałem wam tyły pokazać, bo ja wiem, środek nie wygląda za dobrze, ten niskotonowy i ten bas reflex, natomiast tyły są bardzo ładne. To takie niewielkie pocieszenie, słuchajcie. Tak, no ale zawsze jakiś, tak? No będzie zabawa przy tym, będzie jazda bez trzymanki. 4,8 ohmów. Omów. No, 28 do 20 tysięcy herców. I 96 dB z 2,1 W, czyli 93 dB. I zobacz, jak tu ładnie czyli bardzo. opisali na odległości 1 metra. Bo tak powinno się mierzyć, Tak, odległość tak, 1 tak, metra, zgadza więc się. bardzo skuteczne, dość głośne kolumny bym powiedział. 93 dB z 1 W to już jest naprawdę zacnie. Dawaj tą maskownicę, niech wypadnie. Już tak z tym zrobić. To jeszcze, bo to jest, słuchajcie, druga, tak? To Tak, no stwierdziliśmy, że już kurde i tak nie Druga. będziemy tego trzymać. Wypada? wypada. O, ślicznie. Kurczę, tutaj z Zarkiem mieliśmy małą rozkminę, co tutaj można z tym zrobić. Ale nie, tutaj wypadł głośnik tylko. Nie, to wypada wszystko. O, to Jest konsekwentne. tak, jak wypadać, to wypadać. Tutaj no, na płasko go. Tam jest. No nie starczy ci przewodu. No nie wiem, gdzie są nożyczki. My tutaj po prostu na razie tniemy wszystko, bo przewody pewnie też będą wymienione. Tak, bo to wszystko i tak pójdzie do naprawy. O. Dobra, głośniczek. Teraz tak. O, chlub. Głośniczek jest ciekawy, bo to będzie już zabawa sama w sobie. A może pokażmy. Tak, Jamo W21 910. Opisany jest okrągami. Widzisz? Źle. Dobrze było. Tu jest opisany głośnik. A, dobra. I spójrzcie, jak to było robione. Tutaj były, niestety z plastiku. One były wklejone, te dystanse były wklejone w kołnierz. Tutaj. A to jest blaszany kosz. Nie wiem, I tutaj wychodziły dystanse, 4 dystanse, które
blokowały się. W tym- Ja myślałem, że to jest aluminium, słuchajcie, to jest stalowe. I strasznie brudne. To jest stalowe i zobaczcie, jak to było robione. pokażę. To był pasek stali, robili to na okrągło i tutaj to zgrzewali, nie? No ktoś próbował to już naprawić przed nami tutaj, bo jakiś tam dystans. Tutaj też jest naklejone. Gdzieś tam Tak. jest naklejone. Już ktoś próbował łapać dystans, niestety, jako że to był plastik, chyba Chociaż- nawet chociaż dość marnej jakości i on po prostu, no, utleniły się tam związki chemiczne. i to się Odpowiedzieliśmy sobie na porozpadało. pytanie, dlaczego tych kolumn nie ma w naturze teraz już za bardzo, no bo wszystkie skończyło na śmieciach. Nikomu się nie chce, tak jak nam tutaj pierdolić, Wiesz żeby co, to naprawić. jeszcze może do zwrotnicy nam się uda, jak już dogrywamy, to dogrywamy. No tutaj ładnie widać w sumie. Ładnie widać zwrotnicę, poczekajcie sekundę, ja wyciągnę resztę dystansów. O, Tak, to są te dystanse. jest zwrotnica. Pokaż zwrotnicę. No jest ładnie. Czekaj, czy ja mogę tutaj zrobić? Mogę. To zrobię. O. 4 kondensatory. Dobra, i 4 I cewki. 4 cewki, tak. I tutaj Miedzi nie oszczędzano na szczęście. No. Rezystorek. No coś tu jest jeszcze. No dobra, żeby nie było, no to mamy... i widzicie, pokazane- i to się, ten pierścień metalowy się trzymał tutaj na tych deseczkach. Pokaż te deseczki. No, no pokazuję. No. Tutaj, o, no jest jedna deseczka, po drugiej stronie jest druga deseczka, on tutaj się na tym opierał. Opierał i dystansował się od wszystkiego tutaj. Taka konstrukcja, no tutaj z tym niskotonowym jest dość słabo, natomiast średnio i wysoki tonowy wyglądają bardzo ładnie. Przepięknie nawet bym powiedział. Także, że tutaj no firma Jamo się starała, ale trochę ten, nazwijmy to, otwór bas refleks wokół głośnika niskotonowego został no technicznie położony. No wyszło jak wyszło, widzicie, więc... No, więc jest ciekawska. Więc trochę rzeźby będzie. No, tutaj nawet żeby mają to ładne logo. do porządku doprowadzić. Od czego jest CBR. Central Bass Reflex. Tak. Od tego jest skrót. CBR, właśnie tak trochę jakbyście się zastanawiali. No ale powiedzmy, warto było zaryzykować. No to dość rzadki pomysł, oryginalny można powiedzieć. No. No oryginalność doprowadziła Do śmierci gatunku. do śmierci zestawów głośnikowych. Tak jest. Całego gatunku. No ale będziemy działać. Będziemy ratować. I co najważniejsze, będziemy słuchać. Dobra. Dzisiaj będziemy testować, pokazywać Wam następne kolumny. Są Mogę coś powiedzieć? No to dawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeśmy się widzieli. Tak. Słuchajcie, są to Technicsy SBRX 70. I jest ciekawostka, bo pewnie jak patrzycie na nie, ja też spojrzę, żeby upewnić się, co mówię. Ojejku, pewnie szerokopasmowe Technicsy. No, to Otóż, może ktoś tak powie, no ale może zakładam, ktoś że- tak pomyśleć w pierwszej chwili. No. Otóż nic podobnego, są to kolumny jak najbardziej dwudrożne. No tak. Pokaż Krześko, przybliż, wytłumacz o co chodzi. Na środku mamy wysokotonowy, jak widać taki ładny plaster miodu, powiedzmy, o teraz wyolszczyło. Tu mamy wokół tego zawieszenie gumowe i drugą membranę niskotonową, albo niskośredniotonową w pięknej, zajebiście ciężkiej obudowie. Tak, kolumny są niesamowicie ciężkie, ale dlaczego są takie ciężkie, to może zaraz jak odwrócimy do tyłu zobaczycie jakie są deski. Takich desek jeszcze wypadało powiedzieć skąd je masz. Aha, pozdrowienia dla Artura z Rednicy, który nam wypożyczył te kolumny, bo no, po prostu mam je wypożyczone w tym wypadku do odcinka, bo bardzo chciałem nagrać te kolumny, odsłuchać je we własnych warunkach, więc jak się nadarzyła okazja, to po prostu pojechaliśmy z koksem. Poprosiłem, dostałem, bardzo się cieszę. Okej, no to tył. No to, No ty, o i teraz jest. O, proszę bardzo. tył, tak. Tutaj, dobrze, że nie inny palec pokazuje, nie? Ten też, no ale to też się mieści paluszek, no. Także jest 3 cm deski, słuchajcie. No, Obudowa 3 cm deska, jak mówiłem, SBRX 70. 100-watowe, tam jest napisane na tabliczce, że 200 powiedzmy ma w piku. 6-ohmowe, dwudrożne kolumny. I tutaj na dole mamy jeszcze otwór bas reflex. Kolumny tanie nie były, nadal nie są. nadal nie są. Otwór bas reflex mamy aluminiowy. To je amelinium, to się nie Tak, pomaluje. to się nie pomaluje, tak. Ach, Jak widzicie, przekręcili je dość poważnie, przyłożyli się do roboty. To jest chyba 15 wkrętów.
No i zaraz będziemy tutaj, nie będziemy was zanudzać tym fragmentem, gdzie będziemy rozkręcać, to ja sobie kawę wypiję w międzyczasie, Darek będzie tutaj robił za... Nie będę mówił za co, Bo zdejmą film. Tak, bo zdejmą film, nie będę mówił za kogo będzie robił. Powiem krótko, będę robił za inżyniera albo za doktora. O, dokładnie, tak dyplomatycznie. No i cóż, i BY-RIG, czyli oddzielnie wysoki, oddzielnie niskotonowy można podłączyć. No okej, to widzimy się za sekund 5. Dobra, dalsza część filmu, jak widzicie, anturaz zmieniłem, bo po prostu zdemontowanie tego. No. Spociłem się, tak? Bluza była zbędna przy tym. Spójrzcie, jaka jest decha tylna. No, ja też się To jest spociłem. kawał dechy. Grzechu się spocił, bo patrzył się, jak ja robię, więc... Tak bywa, no dobra, ale to jest coś ciekawego. Pierwsze, powiem wam, widzę zestawy głośnikowe, trochę już ich widziałem. Naprawdę porządne przewody połączeniowe są. Tutaj jest dwójka, jak nie 2,5 w miedzi. Bardzo ładnie to jest zrobione. Nie są żadne linki stalowe, czy inne żyłki stalowe. Nie pożałowali materiału. Zwrotnica? Tutaj widzicie zwrotnicę. Dwudrożna kolumna. Kolumna Jakieś dwudrożna. cięcia są ciekawe. Także mamy co? 3 cewki, raz, 2, 3, 4, 5 kondensatorów, 6 kondensatorów, 3 Ładnie to oporniki. cieli po prostu, no. Tak. Porządnie zrobiona. Pokażemy, żeby nie było. Tutaj największy, jaką ma pojemność? To są Elny w ogóle, chyba tak, Elny. Wiesz co, Grzesiek, ja nie mam okularów założonych. Ja nie zobaczę. Ja też nie widzę. Też nie Ale to na widzisz. filmie będzie widać. Dobra. Tak, to na będzie spokojnie. chciał sobie zobaczyć. Zobaczcie, tutaj właśnie jest ta aluminiowa rurka Bazreflex. otworu Bazreflexa. Założyli siateczkę. No i tutaj mamy... Krem de la creme. Tak. Czyli I głośno. tutaj mamy głównego aktora tej całej imprezy. To czy w zasadzie magnes, czy nie wiem, czy to magnes jest magnes, jest wielkości głośnika. Tak. Dosłownie to Tutaj jest... możecie sobie zobaczyć, co to jest za model. To jest Technics EAS22PL06A. PL, bardzo dobrze. Bardzo PL, dobrze. tak. PL musi być. Kabelki są, tutaj wewnątrz wchodzi do wysokotonowca kabel. Więc tutaj jest po prostu zakręcone zapewne, żeby można było jakiś manewr zrobić, wyciągnąć, wykręcić. No i w zasadzie co? 2 komory mamy jeszcze do tego. Tak. No, Incepcja. mniej więcej. Niewielka, słuchajcie, skrzynka, ale porządnie wzmocniona, bo tutaj mamy w środku, trzeciego nie widać. Na samym dole jest jedno, po środku drugie i na górze trzecie wzmocnienie. Okej, czyli powiedzmy taka komora, bo są takie budowy, takie ITT były kolumny, gdzie de facto była obudowa zamknięta, taka ciekawostka ode mnie, off topic, ale w środku był Bazreflex pomiędzy 2 komorami, więc też tak kombinowano, że tak jak tutaj były 2 komory, Bazreflex w środku, ale obudowa zamknięta i to inaczej zupełnie też pracowało. To jest wiedza użyteczna lub bezużyteczna, jak to woli. No jeszcze ostatnie spojrzenie na zwrotnicę, no i za chwilę będą już odsłuchy. Tak jest, montujemy to, No. co też nie będzie proste, ponieważ jak wspominałem wcześniej, mamy tu 15 wkrętów do drzewa mocujących tylną ściankę do skrzyneczki. Dobra, to To tyle. To tyle. Na razie. Dobra, to ruszamy w przygodę z odsłuchami. Na pierwszy rzut ucha, później jak widać Lampa. świecą się żaróweczki. Lampa rozgrzana. Tak, następnym razem być może inną lampę weźmiemy, opusika, a dzisiaj będzie opus w innej postaci. No jedziemy ze standardowym utworem. Tylko jak mogliśmy głośność, ale jak zwykle w pośpiechu, więc bohaterowie są. 1 metr. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm a king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To run my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party, we come correct. All circle on time, and round connect. Got the right to go, and good elect. Another rapper can't stand it, But give us respect. I wanna rock.
No cóż. Jak? O dziwo? Bardzo ładnie, ale na razie... Na razie Właśnie cisza. chcę powiedzieć, bo tylko, słuchajcie, nie słuchaliśmy tych kolumn wcześniej, Tak. więc to jest premiera na lampie. W Tak. ogóle podłączyliśmy je dopiero przed chwilą. Premiera na lampie, także sam jestem jeszcze ciekaw. Jak zwykle pojedziemy na Krzemie i na Germanie. Tak jest. Na Krzemie i na Germanie, więc to była lampa. Taka lampa niepozorna, ale no... Ale jest dobrze. W tym wypadku jest dobrze na lampie. Jest ciekawie. Ale to mówię, to będzie podsumowanie pod koniec odcinka. Dobra, nie ma co tutaj Darka pokazywać. Następny w kolejności telefonkę V201 German. Tak, jak zwykle na Grundigu CD 75-50. Jedziemy. 1540 i nie ma co tutaj uwijać. Bawełnę. Na razie wersja linearna. Może trochę głośniej. Introduce myself. I'm a man with a taste. I'm the king of rock, there is none higher. Some MCs should call me sire. The word my kingdom, you must use fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party, we come correct. All sets are on time, and rhyme connect. Got the right to flow, and to elect. Another rapper can't stand it, but give us respect. I wanna rock. Back in 1955, man didn't know about a rock and roll show. No, that guy. White man had the schmaltz, white man had the blues. No one knew they was gonna do. Tchaikovsky had the blues. And it came to pass. The rock and roll was born. Motherfuckers in every rock and band was going up a storm. And the guitar man got famous. The best man got rich. No nic. Już jest numer 1, już jest numer 2, nie? Tak, zobaczymy jak wyjdzie numer 3. Tak. Mieliśmy Germana, teraz jeszcze pójdziemy na Krzemę. W międzyczasie tutaj też wersję, dlaczego ten fragment jest dłuższy. Z racji tego, że tutaj włączyliśmy kontur. Czy wyłączyliśmy lineara w sumie. Tak, wyłączyliśmy, nie? Włączyliśmy. Dokładnie, bo tutaj kontur to jest troszeczkę inaczej, więc się go wyłącza, żeby było wiadomo, że... No i już swoje wiem. Okej, czyli No to się jeszcze okaże, tak? To się jeszcze teraz okaże. mam dylemat właśnie, czy podpinamy pod japońskiego Maranca. Chyba japoński już jest. Nie wiem, czy to nie jest Made in Japan. Design in California. Czy pod, chyba by gra dzisiaj niemiecki opusik. No dobra. Zobaczymy, jak to zagada, bo to jest na 2N3055, więc takie tranzystory standardowe, bym powiedział, różne konstrukcje na tym były, więc tak, chyba opus, bo też trzeba przetestować działa. Dobra, to my się przepinamy. Dobra, powiedziałem, że będzie japoński wzmacniacz amplitudy, więc mamy niemiecki. Opusa Studio 201 Hi-Fi. Jak widać, świeci. Dzięki Marku za naprawę. No cóż. Co, palimy dziada. Jedziemy z chłopcem. Aha, jeszcze chwila. No. Moment. Spieszymy się. Tutaj najpierw mamy wciśnięte, żeby nie było linear. Więc Tak jest, pierwsza tutaj. minutka, półtora to będzie na linearze, później mniej więcej tak jak w przypadku... Telefonkę To nam- podbijemy. Tak, to też jest telefonka. No, w przypadku tego telefonkę na 201. Dobra, no to meterek mniej więcej. Znaczy mam wyliczone i grzejemy. Dobrze, że to CD. Please allow me to introduce myself. I'm a man of will and taste. I'm the king of rock, there is none higher. Some MCs should call me sire. The word
Fuck you. Tak jest. No cóż, mamy swoje typy. To szczerze mówiąc byśmy chcieli tutaj jeszcze posiedzieć z pół dnia, żeby ich posłuchać. Ale dobra, to chyba już w podsumowaniu. Mieliśmy za sobą lampę, German, no i zwykły krzem. No jakieś wnioski się nasuwają. Tak. Najpierw oddobicie, później podsumowanie. Tak. Dobra. No i jak? Nie wiem, co powiedzieć, od czego zacząć. To znaczy tak, może zaczniemy od tego, jak te kolumny wyglądają, bo to jest dość istotne. Na pewno są zajebiście ciężkie, czy tam bardzo ciężkie przy tych gabarytach, bo no, można się dziwić, tak jak w niektórych wzmacniaczach szalepiemy, a to nie chce iść, to tutaj jest pierwsze wrażenie, to jest właśnie takie. Druga sprawa, wykonanie. No wykonanie to jest po prostu statek kosmiczny w porównaniu z większością kolumn, które są sprzedawane w Europie, były robione tutaj. Nie szczędzono po prostu, żeby ubrać to też od środka w odpowiednie komponenty. I na zewnątrz również, no po prostu tutaj nie ma słabego punktu, jeśli chodzi o budowę tych kolumn. Sam przekładnik no, jest ciekawy, tak? Bo to jest mimo wszystko koaksjalny głośnik, gdzie ten wysokotonowy jest trochę inny niż na przykład w Tanojach, bo w Tanojach mamy taką zwykłego horna, to zwykłego niezwykłego, bo Tanoj to Tanoj, ale też nie każdy, ale w Tanojach to może przyjść na okazji. Są lepsze, gorsze Tanoje, tak swoją drogą. Tutaj powiedzmy bliżej to temu rozwiązaniu na przykład do Kenwoodu, które gdzieś tam jeszcze są. Też taki był model 707 bodajże, który miał 25 na basie i horn w środku, ale kopułkowy zwykły 24 mm. Ja muszę naprawić jeszcze, przegląd, no trochę zabawy jest, więc okej. Więc tutaj powiedzmy są tradycyjne i nietradycyjne. Tradycyjne głośnik Technicsa, bo te przekładniki były powiedzmy i płaskie membrany i ten wysokotonowy taki też w sumie w kształcie plastroamiodu był często gęsto montowany w innych kolumnach, ale tutaj po prostu ustawienie jest regulacyjne, włożony w środek. Nie tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o samą budowę tych kolumn i jakość wykonania, to jest 10 na 10. Dokładnie, wiele żeśmy kolumn rozkładali, wiele żeśmy widzieli. Grzesiek ma całą masę, ja mam troszkę w domu kolumn, ale te są naprawdę zrobione na opancernie, tak? Materiału tutaj, jak żeście widzieli pewnie wcześniej, nie żałowano. No a teraz, co się komu podobało? To znaczy tak, od wspólnej kwestii, bo tutaj już się wygadaliśmy między sobą, czyli trzecie miejsce lampa. Być może była za słaba do tych kolumn. Najwyraźniej. I jeszcze mnie korci, żeby zrobić dogrywkę, ale to zobaczymy. Najwyżej będzie po tym. No po prostu za słaba była. Tutaj owszem ona, znaczy może nie tyle co to było na lamp nawet, tylko widać z samych kolumn, że one wymagają troszeczkę prądu, żeby zaczęły oddychać. Tak. Po prostu no, na 2, 3, 4 watach no, one więcej prądu wytwarzają niż dostają. Takie mam wrażenie, bo ten magnestan jest przeogromny, to wszystko jednak swój prąd też wytwarza, bo głośnik też tworzy prąd, wytwarza prąd, więc tutaj lampa poległa, bo szła de facto górą, no, nie szło rozpędzić tego głośnika. Było przyjemnie, aczkolwiek tutaj raczej trzecie miejsce, tutaj jednogłośnie. Natomiast co do miejsca drugiego i pierwszego, no tutaj na dwoje babka wróżyła, być może jestem już głuchy, ale chyba nie bardziej niż dalej, więc spoko. Na drugim miejscu u mnie krzem, bo krzem, owszem, tam fajnie ten bas kontrolowany był, to fajnie szło, ale brakowało mi tej góry, takiej bardziej krystalicznej, którą zapewnia German, więc tutaj no, to jest kwestia różnej budowy, powiedzmy nawet nie budowy wzmacniacza, tylko raczej rozchodzi się o kwestię wzmocnienia, tak? No po prostu u mnie pierwsze miejsce to jest mimo wszystko telefunken germanowy, tym razem wygrał z telefunkenem krzewowym. Specjalnie to tak wybrałem, bo to mniej więcej wzmacniacze, które jeden po drugim następowały. V201 to był tam powiedzmy 66, 65 do 68 produkowany, a później wersja A wyszła, też była na krzemie. I ona bardzo przypomina tego Opusa 201, jeśli chodzi o granie. Natomiast Opus to też nie jest jakiś słaby amplituner, który w kaszę dmucha. Jeśli mówisz, że je w kaszę dmucha? W kaszę dmuchać. No. Okej, dobra. Natomiast tutaj akurat z własnego doświadczenia wiem, że nie kaszy niemiecki sprzęt powiedzmy zgra się z japońskimi kolumnami. Tutaj Darek może potwierdzić, że to po prostu nie idzie w parze do końca. Technics to jest taki wyjątek dla mnie osobiście, bo Technicsa kolumn bardzo lubię, bardzo szanuję tego producenta, jeśli chodzi o kolumny. Natomiast
No tutaj po prostu nie zażarło. Znaczy, jeżeli jesteśmy przy Technicsie, ja w ogóle bardzo lubię filmy Technics, tak, czasami ktoś tam pisze nam w komentarzach pod filmami, kiedy Technics, co z Technicsem. No i co? Będzie Technics. Będzie jakiś Technics, tak? Myślę, że katalog tak zrobimy, bo tak spoglądałem sobie, zrobimy katalog właśnie, gdzie te kolumny występują. I zobaczymy, z czym to, że tak powiem, żarło, jeśli chodzi o Technicsa, bo to jest taki mój wniosek, taka rada, że jeśli chcecie coś kompletować, to chyba najprostszą metodą, najmniej czasochłonną jest czasami po prostu spojrzeć na katalog danego producenta i wybrać oferowaną do tego sprzętu kolumny, bo moim zdaniem jednak mieli czas, żeby jeśli zamówili, wyprodukowali jakieś wzmacniacz, podpiąć do tych kolumn właśnie. No z pewnością firma Technics jest poważną firmą, więc tutaj... I nadal istnieje. I nadal istnieje. Na przerwę, ale nadal coś produkują, to w zasadzie może... Zmartwychwstała, można powiedzieć, jakiś czas temu. No tak, no Panasonic jeszcze tam się trzyma, bo to jest to jest koncept Panasonica, tak? Technics, marka Panasonica, więc podobnie jak Sony, Panasonic produkuje dużo więcej innych rzeczy, to jest koncern taki duży, który może sobie pozwolić na produkcję sprzętu, bo na przykład firmy, które typowo bawiły się w sprzęt audio, no praktycznie wszystkie wybiło. No Telefunken to w sumie też jest marka i też to wybiło, tylko no właśnie, z Telefunkeny to jest, tak wracając, bo dzisiaj były 2 Telefunkeny, znowu taka gadka przy kawce, możesz pić. A, właśnie, kawka, zapomniałem, ja już kończę kawkę, no. Telefunken teoretycznie nadal powinien istnieć, bo firma AEG raczej dobrze się ma. Tak, no to wielki koncern. Tak. AEG to jest właśnie właściciel Telefunkena, więc coś tutaj się po prostu nie stykało, coś się nie opłacało produkować, bo Telefunkeny to jest z końca produkcji, z końca lat 80. to już w zasadzie były produkowane w Japonii, tak jak teraz korzystamy z chińskich rozwiązań, bo są tańsze. Tak samo wtedy Telefunken, mimo wszystko, że miał zaplecze produkcyjne, praktycznie każdy element mógł wykonać samemu, zamawiał to w Japonii, bo było taniej. No w Z ogóle drugiego końca świata było taniej niż w Niemczech. A propos Chin, no to Chiny zaczynają być taką drugą Japonią swoich czasów, drugą Koreą swoich czasów, tak? Jednak jeśli jeszcze jakiś czas temu, no coś co chińskiego, no to było walone w głowę, no teraz spójrzmy na motoryzację. Bardzo dobrze te autka na razie się sprawdzają, przynajmniej z tego co ja oglądam. Już niektórzy moi znajomi sobie weszli w posiadanie tych SUV-ów, niektórzy się zastanawiają nad swoim. Ale dobra, nie o tym. Dokładnie, bo Nie o tym. Wracamy do Słuchajcie, moja ocena. Tak jak Grzesiek powiedział, lampa na ostatnim miejscu. Dlaczego? Nie dlatego, że lampa jest zła. Dobre lampy są dobre. Tylko dlatego właśnie, że te kolumny potrzebują więcej prądu i ta lampa była za słaba. Tutaj basu było bardzo mało. Fajnie szło średnicą przy lampie, wysokimi, ale bas tutaj bardzo odstawał. Znaczy niskie tony bardzo odstawały. Drugie miejsce u mnie to jest Telefunken V201 na Germanach. Tutaj odwrotnie dla mnie. Być może też mam już problemy ze słuchem. Tutaj odwrotnie dla mnie było za dużo tonów niskich. Siał tymi niskimi po prostu dzielił równo. Przy takiej okazji zawsze, słuchajcie, przypominają mi się moje początki słuchania, powiedzmy, sprzętu hi-fi, to jest tak połowa lat 80. Tam tato jeździł po Polsce, to czasami mu się w sklepach Zurt udało tam kupić jakąś Toskę, Radmora, no to wiadomo wtedy co było dostępne. No i jakieś tam były Space 86, Altusy, Altony. I kiedy teraz widzę Space 86, może jeszcze nie Space 86, ale Altusy, Altony, no to mnie natychmiast wzdryga. Więc tak w mojej ocenie zagrał germanowy Telefunken. Za dużo tonów niskich tutaj było i te tony wysokie i średnie dla mnie on gubił. Grzesiek mówi, że dla niego były zbyt wyeksponowane, dla mnie było tego za mało. Dlatego na pierwszym miejscu u mnie jest krzemowy opusik. Bardzo fajnie to potrafił w mojej ocenie rozdzielić. Znaczy też moc odpowiednia, Tak. żeby napędzić te kolumny. Ten opusik miał odpowiednią moc, żeby napędzić te kolumny. Było dość głośnie, ale to, że było głośnie, to nie znaczy, że było źle. Tu było wszystkiego po trochu. Tonów niskich, średnich i wysokich. Także ja widzę to tak. No ale Ferguson mam dyskutanta, więc skoro ty mówisz, że jest tak, a ja mówię, że jest tak, więc może jesteśmy tak samo głusi albo dobrze słyszymy. Być może. To jest tak gustu, kwestia maniery też nasze. Ty możesz być głuchy na prawe ucho, ja na lewe, nie? Ale dobrze stanęliśmy po prostu podczas nagrywania. Natomiast tak, no teoretycznie, żeby zrobić taki całokształt podsumowania, dla kogo to są kolumny? Na pewno dla kogoś, kto ma kontur. Przy słuchaniu po cicho, bo ten kontur jednak jest potrzebny przy nich, żeby rozpędzić nawet przy cichym słuchaniu, bo to jest kontur, tak? Kontur w niektórych sprzętach, szczególnie polskich, to było w większości sprzętów. Kontur się automatycznie przy pewnej głośności odpina
Z racji tego, że kontur służy nie do tego, żeby zrobić sobie tego, podbić wysokie, niskie i tak jechać do samego końca, tak jak niektórzy robią na korektorze, tylko żeby właśnie były basy przy małym prądzie, bo tak naprawdę mówiły cały czas o prądzie, który poruszamy głośnikiem, więc te niskie częstotliwości, te wysokie też są podbijane, bo powiedzmy ich nie słychać albo skuteczność spada i jest podbite. No tak, trzeba pamiętać, że zawsze głośnik niskotonowy potrzebuje najwięcej prądu. Tak, i dlatego też właśnie te kolumny, no moim zdaniem tak ogólnie mówiąc, potrzebują wzmacniacza powiedzmy tranzystorowego. Do lampy raczej będzie ciężko, albo będzie bardzo głośno, żeby to zagrało, że tak powiem, bo ten prąd będzie odpowiedni dopiero przy pewnej głośności. A przy tranzystorze jak najbardziej takim z 70 lat, nawet ten Opus 201, który pochodzi z początku lat 70 się sprawdza. No i w zasadzie tak możemy było to... Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to są kolumny z drugiej połowy lat 80. Tak, Tak, 87, 88 czy coś takiego, czy 89. 9, tak jakoś tak. No, 2-3 lata produkowane te kolumny. No, piękne kolumny, jeśli chodzi o ozdobę. I tutaj jest ciekawostka. Efekt, to czy na pewno paniom domu się spodobają. Bo złote jest skromne, więc to robi dobre wrażenie. Jeśli chcecie mieć spokój z drugą półką, tak powiem, to te na pewno parę punktów zyskują u nas. Można im wmówić, że to ładnie wygląda. Nie, one same powiedzą, że ładnie wygląda. No ale jak Bo nie, to są małe, tu zgrabne, są złote. szanse na przekonanie, tak? Tu są Są szanse Bo na tutaj, parę punktów. że tak powiem, za kamerą stoją, które pewnie kiedyś żeście widzieli, Grześka, olbrzymie ATL-e i tutaj będzie trudno przekonać, że to jest to, czego potrzebują. No nie, no jakby maskownica wyszła, to by nawet nie było widać, że to kolumna jest po prostu No i kawał. mogłaby robić za podstawkę na palmę, no i... Dokładnie tak, bo, no, ale duże kolumny, no okej, duże kolumny są też fajne, ale tak jak powiedziałem to w poprzednim odcinku, że kolumny należy dobierać do pomieszczenia. Powiedzmy tutaj te kolumny, Tak jest. te ATL jakoś tak grają, tamte kolumny są bardziej uniwersalne, bo to jednak w małym pomieszczeniu fajnie zagra i ma też zapas tej mocy, aczkolwiek skuteczności raczej nie ma to dużej. Zapas mocy, żeby po prostu to ładnie rozpędzić też w większym salonie, więc bardzo uniwersalny zestaw głośnikowy. No i cóż, no raczej z tych rzadko występujących, bo tutaj akurat sam też powiedzmy kolekcjonuję, bo to już chyba można powiedzieć, że No. staram się kupować rzeczy, które są ciekawe, niepopularne. Możesz Nie powiedzieć, że kolekcjonujesz albo magazynujesz, tak? raczej kolekcjonuję, więc Pocieszaj się. tak. Chodzi o to, że tutaj w tych programach u nas raczej nie zobaczycie dużo tonsili. Nie. Może 2 komplety, może 3 są, ale to są też specyficzne zestawy. Tych popularnych po prostu ja omijam, bo tonsil jest ok. Ja do tonsila na przykład nic nie mam, bo ZK30 bardzo dobrze grają. Niektóre zachodnie konstrukcje, oczywiście tam trzeba kondensator, wymienić kabel, wygłuszenie. Ale powiedzmy ZK30 to naprawdę to jest taka, powiedzmy, średnia półka europejska. To nie są kolumny, których należy się wstydzić. Ale no, są też ciekawsze rozwiązania, tak jak widzieliście, nie wiem, czy w tym odcinku, czy w poprzednim, zobaczymy, jak to będzie wszystko zmontowane. To Jamo, no bo tutaj to jest po prostu właśnie coś, czego ja osobiście szukam. Czyli rozkładasz coś, wylatuje coś i myślisz, o ku... że mi się chciało, nie? Nie, no to się zrobi, tak? Żeśmy tutaj już, wiecie, pomiędzy tymi filmami, żeśmy trochę już rozkminy zrobili, jak to należy zrobić i jak naprawić. I zobaczymy, Jaką jak to się technologię zastosować, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, także tutaj jakieś już pierwsze wnioski. A też swoją drogą wracając do tych kolumn, to jest właśnie śmieszne, że teraz wiadomo, dlaczego są tak rzadkie. Tak, Bo jak tak, to tak. się stało u kogoś, jak zobaczył, co tam jest w środku, to następne to wędrowały do kontenera. Tak jest. Na 100% szły do kontenera, bo to są takie kolumny ciężko rozbieralne, nie należą wysokich, by poszedł na cokolwiek takiego, to jesteście w tyłku totalnym. Właściwie nawet nie wiem, czy działa tutaj wysoki, bo nie sprawdziliśmy, ale no to już znowu też... Znaczy, największy problem jest ten, powiedzmy, niskotonowy, natomiast one są, powiem wam, trochę te Jamo czy Jamo, jak Grzesiek mówi, Jamo, dobra, bo jak jednorazówki. To są trochę jednorazówki. Tak, albo producent to wam naprawi, czyli de facto pewnie miał drugi taki głośnik, po prostu wykręcał, albo z zabawą z tym po prostu jest to niemiara, bo jest tam tyle rzeczy, które się po drodze spieprzyły i było to zamierzone, niezamierzone, że będzie zabawa, ale będą słuchy następne, bo właśnie o to chodzi, nie? Nie powinienem, ale czasami po prostu jak się zdarzy, to no, kolumny lądują u mnie, jak widać i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy. Tak? Zawsze mówię, słuchajcie, że ta zabawa vintage, tak, czy ta fascynacja vintage'em,
to jest jednak trochę droga przez mękę, droga przez ciernie, ponieważ są to zazwyczaj stare rzeczy i tak jak tutaj żeście widzieli przy tych Jamo, czy tam kiedyś wcześniej przy co to były JVC 03, tak? Te zawieszenia no, najczęściej piankowe, one się rozpadają. Zresztą to jest tylko połowa problemu, bo tam też inne problemy występują, tak jak żeś mówił, z elektrolitami, z przewodami. Ja już też miałem takie historie, że po prostu grawitacja potrafiła wszystko załatwić. To jest niesamowite, jak upływ czasu, grawitacja i warunki atmosferyczne panujące wewnątrz domu, mieszkania potrafią zrujnować choćby stal po tych kilkudziesięciu latach. Także, że jeżeli ktoś myśli, że kupi sprzęt vintage, nieserwisowany i wszystko będzie dobrze, to tak nie jest. Znaczy, to zagra, ale wymaga pracy. Tak, zagra. No oczywiście, natomiast że zagra. możecie do salonu wydać trochę więcej, powiedzmy jakieś tam, nie będę marki mówił firmy, ale to są drogie zabawy. I powiecie, że te same kolumny 40 lat temu kosztowały mniej więcej tyle samo, jeśli nie więcej, te stare vintage takie dobre, kosztowały tyle samo, jeśli nie więcej, co te, które teraz idziecie do sklepu i powiedzmy jedna kolumna kosztuje, nie wiem, 5000, 6000 zł. Technologia de facto, jeśli chodzi o kolumny, Ogłośnikiem przez nie zmieniło się chyba od 100 lat po prostu. Nie, To jest praktycznie cały czas to samo, można tutaj kombinować, można wmawiać to, można wmawiać tamto i tak dalej. Tak, membrana z papieru czy z kevlaru, zgadza się, ale co do zasady to jest... Tak, to jest to samo, więc tutaj stare kolumny, jeśli zrobicie, włożycie serce, albo kupicie takie zrobione, na pewno spokojnie możecie je postawić obok nowych i być może zagrałem dużo lepiej niż te nowe zestawy. Ja akurat raz byłem w salonie odsłuchowym, tutaj Darkowi prywatny, czyli tam też. Byłem w salonie, pan mi reklamował, podłączył, nie będę mówił marki, bo nie chcę mówić o marce, bo to bez sensu, do wzmacniacza marki, której nie za bardzo lubię wzmacniacze i zrobił bardzo głośno. Słyszy pan jak to gra? No. Ja mówię, słyszę, ale posłuchajmy po mojemu, bo ja na przykład tutaj miałem okres fazy na lampę, tutaj się trochę spokojnie, bo czasami korekcja jest jednak potrzebna. Choćby ze względu na głośniki, ale wracając do meritu. Mówię, posłuchajmy po mojemu. Podszedłem do wzmacniacza, patrzę, wysokie na maksa, niskie na maksa i kontur, nie? Zrobiłem na 0, włączyłem kontur i sobie myślę, o ja pierdzielę. Tutaj parę epitetów w myślach. Nie będę pikał. W zasadzie, gdzie ja jestem? Co to się stanęło, panie? Nie. Stwierdziłem, że te oscille grają dużo lepiej niż niektóre nowe, bo po prostu te nowe są zrobione tak jak... jakby tu powiedzieć... Żeby nikogo nie brazić, bo ja mam tendencję do obrażania ludzi straszną. Takie czasy, takie słuchanie muzyki. Czyli słuchanie muzyki na soundbarze, na telefonie, czy na przykład na przenosie głośników, gdzie liczy się tylko bas, żeby to okej, ja nie mówię, że nie musicie, to proszę nie macie go z powiedziałem, nie zgadzacie się ze mną, to możecie lubić bas, tylko producenci wiedzą, że o to wam tylko chodzi, bo de facto co? Taki głośnik Bluetooth ma stereo? No nie ma. Nie ma. Tam za dużo nie ma też głośników, więc muzyka też jest coś specyficzna. Właśnie to się parę rzeczy nakłada na to, więc no po prostu głośniki są zrobione po to, żeby napieprzały, wytrzymywały ten podbicie niski, wytrzymywały ten kontur, ale niekoniecznie dawały Mają płać głośno i nisko. Tak, bo tutaj ja powiem to tak, od siebie jeszcze, bo to mówię, taki small talk po prostu, taki odcinek na żywo, to jest przy okazji katalogu, który niebawem zrobił, nawiedzujemy. Straciłem. Nie, to znaczy może powiem tak, jak to było u mnie z odkrywaniem tej muzyki. To było w ten sposób, że brałem utwory stare, zresztą nowe również teraz odkrywam i na dobrym zestawie muzycznym okazuje się, że tam są właśnie dodatkowe instrumenty, zupełnie inna tutaj scena jest to. Wszystko zupełnie inaczej brzmi, wierzcie mi, dla mnie był totalnym szokiem, jak powiedzmy słuchając po raz, nie wiem, 1000 w życiu utworu La Bamba, nie? To tak jak było w latach 60, nie? No, tak. To jest utwór nagrany na żywo na koncercie. Na dobrym sensie słychać te wszystkie dziewczyny, które z tyłu piszczą. Tego w życiu nie słyszałem na niczym, ale jak dobrze ten zestaw złożony jest, ciekawy, kolumny i tak dalej, jesteście w stanie to, co teoretycznie miało być wycięte, bo to miało być wycięte, usłyszeć, mimo że to jest nagranie jakieś studyjne,
i zobaczycie, że to jest też przygoda, bo w słuchaniu muzyki najważniejsze jest słuchanie muzyki. Nie te wszystkie sprzęty, nie gromadzenie tego i tak dalej, tylko właśnie słuchanie muzyki. To jest podobnie jak sensem życia. Życie, tak samo jest sensem słuchania muzyki jest słuchanie muzyki, nie ten sprzęt. Po prostu czasami warto sprawdzić inną drogę troszeczkę, posłuchać na innym sprzęcie, ale cały czas słuchać muzyki, żeby się nie zmanierować właśnie to, co Darek powiedział, w zbieracza. Bo tutaj ja te sprzęty wszystkie lubię. Chciałbym je zatrzymać sobie, ale one pójdą po prostu dalej do Was czy do kogoś innego. Z racji tego, że też chcę, żeby inni się cieszyli, żeby odkrywali to wszystko. Ja tutaj ewentualnie mogę robić jakiś taki drogowskaz i to staramy się tutaj robić. Tutaj, czy parametry są takie, srakie czy owakie, to jest mało istotne. Papier przyjmie wszystko, czy tam nalepka z zdaniowa. I będzie ok, tak? Będziecie się cieszyć, że kolumna nie do 26 000, chociaż płyta niesie do 20. Będziecie się cieszyć, że kolumna schodzi do 18 Hz, chociaż byście musieli być 40 metrów od kolumny, żeby te herce usłyszeć i tak dalej. Będziecie się cieszyć, tak? Natomiast tutaj właśnie to, żeby muzyka brzmiała, nie patrzeć na te parametry, to nie jest ważne. Do słuchania dobrze muzyki wystarczy Wam, nie wiem, taki telefon, który tutaj padł, na przykład V21, nie wiadomo co się stało, 20 W, 30 W, po prostu żeby to był dobry wzmacniacz. Takie jest moje życzenie, tak? Bo ja tych kolumn mam tego dużo, Darek przyzna rację, aczkolwiek jeszcze nie aż tyle, ile bym chciał, to Darek się uśmiecha. Dokładnie. I ja zdobywam po prostu wiedzę. To kosztuje czasu, pieniędzy i latania. Czasem mam tego podziurki w nosie, naprawdę mam podziurki w nosie, latania za tym wszystkim. Ale jednak jak ten zestaw podłączę do wzmacniacza jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, więcej chyba nie mam. No tak, ty nie masz Jednak- dużo tego, to prawda. No, Poszedłeś w kolumn. poszedłem w kolumny, tak, to mam tą przyjemność, że nie czytam, bo czasami naprawdę, tak jak papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko, tak samo internet jest cierpliwy i każdą bzdurę też przyjmie. I czasami się czyta, że te gram tak, srak, owak, a się okazuje, że koleś nawet nie jest tam koło tych kolumn, nie? To jest jedna sprawa, to fakt, a drugie, jak zawsze opowiadamy, jak sobie przeglądamy te Elixa, Allegro czy katalogi, to jest to, zawsze trzeba pamiętać, bardzo subiektywne. I to już nie będę po raz tysięczny. Ale to tak jak mówię, my dajemy sygnał tylko, żeby coś spróbować, bo powiedzmy, jeśli mieliśmy możliwość słuchania tych kolumn, to naprawdę staramy się być obiektywni w tym, że nie mówimy, że te są super i tak dalej, bo w zasadzie po co, tak? Znaczy, Grzechu, tutaj ja też nie namawiam do kolekcjonowania, do trzymania 20, 30, 50 kompletów kolumn, Tylko? ale jak się no powiedzmy, to jest dla średniaka, tak? No to jak na przykład ja mam, może tam nie wiem, z 20-30 kompletów mniej więcej, znaczy par. Natomiast jak już się wejdzie, tak, czy to w vintage, czy nawet w głośniki współcześnie dostępne w sklepach ze sprzętem, to jest zawsze, słuchajcie, tak, że nigdy nie kończy się na jednej parze. Nigdy nie kończy się na jednej parze. Najpierw jest jedna, druga, trzecia, czwarta. No ale to jest hobby. To jest hobby, ale wtedy też możecie, słuchajcie, zacząć już przy kilku kompletach, macie możliwość poczynania, wyciągania sobie wniosków, tak? Te grają tak, te grają inaczej. Bo jeżeli sobie zakupicie jeden zestaw kolumn i pomyślicie, że on gra dobrze albo gra źle, to tak nie do końca jest, bo to dzieje się tylko dlatego, że jeszcze niewiele żeście słyszeli. O. Znaczy ja tak samo powiem jak ze wszystkim, bo tutaj też coś tam, że kolumny, ktoś mi powiedział, że to jest jeden pies, nie? Bo są takie wzmacniacze, Tak, nie? tak, tak. Ja sobie pytam, proszę pana, a jak pan wzmacniacz brzmi bez kolumn? No buczy. No, buczy. I tyle, to jest 50% sukcesu. To jest tak, że owszem, taki klocek, jak tutaj przed nami stoi, jest łatwo wymienić, łatwo kupić, łatwiej sprzedać i tak dalej. Nawet łatwiej wysłać. Natomiast to jest 50%. Więc czasami jak nie traficie, powiedzmy nawet z pomieszczeniem, kolumny, bo to jest troszeczkę jak z samochodami. Ludzie kupią mocniej, lepiej, więcej. Tak myślę, zamiast robić sobie tak, jak się powinno robić. Garnitur szyty na miarę, czyli pomyśleć, poczytać, jakie kolumny są do jakiego pomieszczenia, jakim pomieszczeniem dysponujecie i tak dalej. Kupią największe kolumny o największej mocy, którą wytrzymują. To nie jest moc, to nie jest tak jak silnik w samochodzie, że kolumna ma 200 W i od razu jest szybsza, lepsza. To jest gówno prawda. To po prostu przy 200 W, to już akurat już duże kolumny by musiały być,
to po prostu mówi, cześć jak czapka i idzie się palić, tak? Tu chodzi tylko o wytrzymałość. To nie jest moc kolumny. Nie ma czegoś takiego moc kolumny. Kolumna po prostu ma określony punkt, kiedy przestaje to moc przyjmować od wzmacniacza. Moc jakiś prąd do wzmacniacza zdaje, nie kolumna, chociaż ona też tu nie. Druga sprawa, skuteczność, to się bardziej liczy, jeśli macie słabsze wzmacniacze, a tak naprawdę reszta to jest magia. Bo pasmo przenoszenia, czy macie takie srakie, jeszcze weźcie pod uwagę, że macie dobrą płytę, dobry CD, kable paniko, bo ja na produktach czasami jadę i nie rozumiem tego wodu. Znaczy też wcisnę już jak człowiekowi wszystko i kupi, zależy ile ma gotówki. Natomiast sorry, jak kogoś obraziłem, ale nie jestem po prostu fanem kabli, bo podejrzewam, że jakby zrobić ślepy test, to na drucie by też zagrało. A, przyszedł. Przyszedł. Przyszła widownia. Tak. Jeszcze wskoczysz tutaj? A nie widać, dobra. No bo patrzcie na szkło. Tylko ogon wystawił. Tak. Na czym skoczyłem? Na przewodach. Na przykład, że tutaj możecie się zmanierować. Właśnie tak samo jak manierujecie się tym pasmem przenoszenia kolumn, że są takie srakie. No mówię, płyta CD maksymalnie, która w sumie najdoskonalsze źródłem dźwięku, do 20 000 herców przenosi. I koniec. Więc po co wam te 100 000? Co tam jest? Niech ktoś mi powie, co jest przy 100 000. Kto zaczął mówić, że jakieś tam zniekształcenie, ale kurwa, zniekształcenie czego? Powietrza? Nie rozumiem po prostu. Już nie raz zresztą właśnie, no, tak jak mówię wcześniej, przy takich filmach, przy katalogach, czy przy tym podobnych Cuda. rzeczach to podnosili, także to... Cuda, nie macie czego Nie słuchać, ma- a cieszycie się, że macie 25 kHz. Super. Pięknie. Naprawdę cudownie. Druga sprawa, która mi przychodzi, właśnie mówiąc o tym, właśnie przyszła i odeszła. No. Wyskoczyło mi z głowy. Wyskoczyło mi z głowy, po prostu. Za dużo myśli, ja zawsze jestem... To może to już koniec tego, tak? Tak, koniec Z Smalltalka, bo tak. w tym odcinku ty się Okej, rozgadałeś. Technicsy po prostu są takie, że rzadkie, drogie, ładne, dobrze grają. Ja troszkę Tak, kolumn już też, tak jak mówiłem wcześniej, w życiu słyszałem i to są, znaczy to może ja skończę, i to są dobre kolumny. Na pewno dobre to są kolumny te Technics. Tak, Tak. godne polecenia. Tak jak powiedziałem, do mocniejszych zaczynamy, do większych pomieszczeń, myślę, że wtedy dadzą radę i w pełni popis. A chciałem powiedzieć to, że jeden z lepszych zestawów kolumn, które miałem, miały charakterystykę 40 do 18 kHz. Nawet nie do 20. Pani o te 20 naprawdę nie słyszycie tego. 18 kHz, ale uczciwe 18 kHz, być może nawet czasami bez odchyleń. Jeśli kolumna ma 40 do 18, to jest super kolumna. Jeśli ma plus minus na przykład 1 dB, bo to też jest ważne, o czym też producenci nie wspominają, że nawet palicho, jeśli ta kolumna przenosi te 26 kHz, to tam macie spadek skuteczności rzędu, nie wiem, 20 dB to jest kurde 5-6 razy ciszej, więc nawet jeśli tam by był dźwięk, to byście musieli mieć 2 korektory albo 3, jeszcze kontur wrzucony, żeby cokolwiek z tej częstotliwości było słyszane, bo to jest 20 dB czy 30 dB, to jest niesamowita różnica. To jest pomiędzy krwawieniem z uszu a szeptem. To jest taka różnica. Więc byście musieli... To jest tyle zagadnień, jeśli chodzi o to, że tak naprawdę ważne jest to, żeby to dobrze grało dla Was w danym pomieszczeniu, więc tutaj eksperymentować. Zawsze eksperymentować, Oczywiście, że dokładnie. tak. Albo naprawiać samemu, tak jak tutaj my, to będzie... Eksperymentowanie, powiem wam, daje wiele radości, a na koniec to nie jest tak, że nie lubimy Technicsa. My Technicsa bardzo lubimy. Ja lubię magnetofony Technicsa, CD-ki Technicsa, kolumny Technicsa. No, lubię. No, dobra. Niech tak zostanie ta opinia. To ja No, lubię kolumny, ja lubię kolumny, dobra. Ty lubisz kolumny. Ja uważam, że Technics zrobił bardzo dobre magnetofony, także mam ich kilka. Nie zawodzę się na nich, jest to sprzęt dość mocny. Tak, Dareczku. No dobra, no to ty sobie tłumacz to inaczej, no. Per gusta non discutanta. No. I o gustach się nie dyskutuje, dlatego też się śmieję, uśmiecham mówiąc to, bo lubię częściego podrażnić. Nie zdenerwujesz mnie, nie ma takiej opcji. Jego próbowałem Jestem tyle teraz razy, spokojny, że... Tak, jego ciężko, chociaż nie, raz mi się udało Cię wkurzyć. Przy czym? Nie pamiętam. Może trochę. Nie masz, bo to się... Ale to chyba przez telefon. No tak. Aha, już
Chyba wiem kiedy, tak. Więc Darka nie wchodzi w zbudowanie. Była nerwowa robota i jeszcze Grzesiek zadzwonił i tu niestety Tak, więc musiałem odpowiedzieć ogniem, tak? Musiałem odpowiedzieć ogniem, czasami trzeba odpowiedzieć ogniem, nie? No i Tak. tyle. No dobra. Tyle. to do następnego spotkania, no to w sumie robić taki reportażowy trochę. I zobaczymy. Na pewno spotkamy się niebawem przy katalogu. Trzymajcie się, na razie. Żeśmy dzisiaj przegadali. Patrzę na zegar. A tu mały bonusik. Chciało mi się przytargać tego opusika tutaj, więc odpalimy nasz utwór testowy również na nim. Może jeszcze zanim włączę play, nacisnę play w sumie, powiem to tak. Telefunken gra całkiem dobrze, to jest 2430 model, czyli full lampa. Natomiast tak, jeśli chodzi o brzmienie bez jakiejś korekcji, no to jest bardzo, bardzo mroczno. Trzeba jednak wybrać jazz, leciutko wysokie, podbite. W zasadzie na początek puścimy tak, a później jeszcze skoryguję wszystko do zera, żebyście wiedzieli, jak to brzmi bez no szczególnie nie do końca się nadaje ten amplitude do odsłuchu na tych kolumnach, być może do innego słuchania defektu, bo to jest początek lat 60., więc ten UKF i stereo to nie było coś oczywistego, więc być może raczej amplitude już stereo, ale skrojony jeszcze na fale długie, czy tam pozostałe zakresy, nieważne. Dobra, palimy dziada. Ustawione jest tak, jak powiedziałem. Widzicie? Metr. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm the king of rock, there is none higher. Some MCs should call me sire. To run my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we're rocked up, fully, picked up correct, all settled on time, and rhyme connect. Got the right to flow, and good elect, and other rappers can't stand it. But give us respect. I wanna rock. Back in 1955, man didn't know about a rock and roll show. No white man. White man had the schmucks. White man had the blues. No one knew what they were gonna do, but Tchaikovsky had the blues. Jest. Jeśli chodzi o słuchanie na tym urządzeniu na zero, na tych kolumnach, to jest, no, raczej się nie. Dwójeczka, jazz, zupełnie inaczej, ale to jest właśnie kwestia tego, że prawdopodobnie nie będę się przekrzykiwał. Ten amplituner jest tak, a nie inaczej skrojony, że którąś z tych funkcji tutaj właśnie trzeba wybrać, żeby sobie posłuchać. Chlebaczyk. Dobra, to bonus z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się, na razie, hej.